Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj kontynuujemy sobie opowieść o Nikonie. Dzisiaj będzie nie o samym aparacie, ale dzisiaj będzie o tym właśnie obiektywie 24-70 ze stałym światłem 4. I tutaj chciałam tylko powiedzieć, że ten obiektyw był mi życzliwie udostępniony przez firmę Interfoto.eu. Interfoto.eu nie sponsoruje tego materiału, niemniej jednak mogę dzięki nim z tego obiektywu korzystać. W opisie filmu znajdziecie Państwo link do ich strony, link też do tego obiektywu u nich na stronie, ponieważ można u nich go nabyć. Jest to i komis, i sklep fotograficzny. Zanim też przejdę do opowieści o samym obiektywie, dla wszystkich z Państwa, którzy byli zmartwieni, proszę bardzo, stan nienaruszony, idealny. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dobrze, drodzy Państwo, obiektyw 24-70, taki standard. Ja dowiedziałam się w sumie 2 dni przed wysyłką, że taki obiektyw do mnie przyjdzie i bardzo się ucieszyłam, że go dostanę, bo to jest taki zestaw ogniskowych, do którego ja jestem, mogę powiedzieć, troszkę przyzwyczajona z moich Olympusów, więc był to taki fajny zestaw porównawczy dla mnie, jeśli chodzi o system, który bardzo dobrze znam, a coś zupełnie nowego. Co mogę Państwu o tym obiektywie powiedzieć? Tutaj mamy sobie przełącznik Autofocus, Manual Focus, który ja bardzo, bardzo polubiłam. Bardzo jest to wygodne, bardzo jest to fajne. Szkoda, że nie wszystkie obiektywy to mają. Mamy tutaj tylko 2 pierścienie. Tutaj pierścień ostrości i pierścień zoom. I tu jak Państwo widzicie, to jest obiektyw w pozycji spoczynkowej. On jest taki dość niewielki, jak na pełną klatkę chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, w pozycji spoczynkowej, ale w tej pozycji nie da się robić zdjęć. Trzeba go najpierw odblokować. Tutaj blokada jest tak troszkę ciężej chodzi i dopiero w takiej pozycji można robić zdjęcia. On się wysuwa na zewnątrz i to jest 70 mm, więc jest już taki całkiem spory, jak jest wysunięty w pełni. Może tak Państwu pokażę. No więc malutki przestał już być, ale generalnie jak go nosimy, czy jest w pozycji transportowej, no to wtedy jest taki dość niewielki. Trochę mnie to... No ja nie lubię tych blokad. Nie, że mi przeszkadzają jakoś bardzo, ale nie przepadam za nimi i wydaje mi się, że jak mówiłam o Lumixowym 12-32, to też to wspomniałam. Ja wolę, jak obiektyw jest od razu gotowy do strzału, więc często jak go nosiłam na pasku, to nosiłam go po prostu w takiej pozycji, żebym mogła od razu robić zdjęcia. Z takich jeszcze jednych moich uwag, to jest coś, czego ja osobiście nie lubię i nie lubiałam tego, może mam po prostu uraz z obiektywów starych, vintage. Ja nie lubię, jak na obiektywie jest guma, bo te gumy wietrzeją z czasem, do nich się klei brud i po prostu tego nie lubię. Tutaj jest guma. Z nią się tutaj nic nie dzieje. Ona wygląda bardzo dobrze, mimo że jest to obiektyw używany. Jak Państwo widzicie, ono jest tu w doskonałym stanie, ale ja po prostu gumy na obiektywie nie lubię. Dobra, jeśli chodzi o taki fizyczny jego aspekt, to tyle. No jest, drodzy Państwo, stałe światło 4. Jest duża przednia soczewka z filtrem jakim? 72, no więc takim całkiem sporym. Obiektyw jest uszczelniony, co jest bardzo fajne, bo body jest uszczelniony, obiektyw jest uszczelniony. Można spokojnie, bez stresu sobie w jakiejś tam mrzawce, nie wiem w jak bardzo ulewnym deszczu, ale przy takich drobnych opadach spokojnie można sobie robić nim zdjęcia. Obiektyw ma też tulipan, którego jak widzicie Państwo tutaj nie mam zamontowanego. Już po niego skoczę. Jestem z tulipanem i ten tulipan, drodzy Państwo, jak sprawić, żeby użytkownik poczuł się niepełnosprytny. On nie jest najprostszy, żeby go założyć, bo trzeba naprawdę tak dużo siły włożyć, żeby on nam się zakliknął i dalej mi się nie zakliknął. O, ludzie, dopiero teraz. Więc ja go nie używałam, bo ja się bałam, że ja uszkodzę obiektyw zakładając tulipan. To jest takie... Może nie jest to super mądre z mojej strony, ale on naprawdę wymaga siły, więc ja używałam obiektywu bez tulipana.
Dobra, drodzy Państwo, to przejdźmy sobie teraz do kilku zdjęć, które chciałam Państwu pokazać, co mi się podobało, co może odkryłam używając tego obiektywu. Pierwsze, co Państwu powiem, to, że on ma bardzo fajną tą małą odległość ostrzenia, bo on tutaj według tego, co ma napisane, czy ma tutaj napisane? Tutaj nie ma. Tutaj ma. Od 0,3 metra ostrzy, a jeszcze weźmy pod uwagę to, że on sam w sobie jest trochę długi. Jak go jeszcze wysuniemy, to jak on jest na 70 mm, to ja byłam naprawdę o włos od fotografowanych obiektów i jak widzicie Państwo tutaj na zdjęciach, to naprawdę są maleńkie rzeczy, bo te czarne kuleczki są maleńkie, te, nie wiem co to są, kwiatki, nie wiem jak to nazwać, też są bardzo małe i ja byłam w stanie bardzo, bardzo blisko podejść tego, więc to czyni ten obiektyw jeszcze bardziej uniwersalnym. Ja bardzo lubię, jak obiektywy mają tą niewielką odległość ostrzenia, bo ja bardzo lubię takie detale sobie strzelać. No i to było super. Przy okazji widzicie Państwo też rozmycie tła, jakie ten obiektyw robi, mimo że to jest f4. No to ja moim obiektywem na Olympusie, na Micro 4/3 z f4 też jestem w stanie osiągnąć ładne rozmycia, ale tutaj widzimy, jak to wygląda na pełnej klatce i jak ten obiektyw rozmywa. I tu a propos rozmyć, to mam takie jedno spostrzeżenie, że jak jest spokojnie w tle, to jest wszystko fajnie, ale tutaj zobaczcie Państwo, proszę na to zdjęcie, poza gołębiem, który wygląda jakby był po ciężkich przejściach, zwróćcie Państwo uwagę na to, co tam się dzieje. Tam się robią takie jakieś kółeczka, okręgi, tak jest strasznie nerwowo w tym tle. I to nie za każdym razem tak wychodzi, albo ja nie widzę jakiejś wielkiej powtarzalności w tym. Czasem taki efekt jest, czasem go nie ma. Na jednym ze zdjęć to wyszły mi wręcz takie kółka z kropką w środku. To było przy wodzie, gdzie były kaczki i jakieś trawy i słońce grało tam sobie. No więc to jest takie nie do końca fajne jest to rozmycie, jeżeli chodzi o takie zatłoczone tło. Tak jak tutaj widzicie Państwo tą gałązkę i te inne gałęzie, no to jest tak dość chaotycznie i dość nerwowo, ale myślę sobie też, że nikt nie kupuje obiektywu f4 po to, żeby osiągać niesamowite rozmycia tła. To jest obiektyw uniwersalny, taki właśnie myślę idealny na jakieś wyjazdy, na krajobrazy, na tego typu fotografie, a niekoniecznie do detali i rozmywania tła, chociaż do detali też jest bardzo przyjemny, bo ma te krótkie ostrzenie. Bardzo chciałam, żeby on osiągnął jakieś flary i nie udało mi się. Raz mi się wydawało, że mam flarę, ale okazało się, że to w moje okulary wpada flara, a nie w obiektyw, więc nie udało mi się tutaj osiągnąć takiego efektu, żeby mi jakiś tam rozbrysk światła się zrobił i to bardzo fajnie. Bardzo fajnie pracuje pod światło. Tu byłam też zaskoczona, że jak widzicie Państwo, tu jest ten taki liść z wieloma dziurkami. Ja mam słońce dokładnie za obiektywem. Albo może nie za obiektywem, dokładnie przed obiektywem. Ja celuję jakby w słońce, tylko ten liść troszkę to blokuje. I ja byłam w stanie wyciągnąć mnóstwo detali z tego liścia. Ten obraz nie stracił kontrastu, jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło. Myślałam, że troszkę polegnie ten obiektyw tutaj, ale jednak nie poległ, więc super. Co mi się nie podobało, to gwiazdki, jakie robi, bo chyba mnie to TT Artisan 10, o którym Państwu kiedyś mówiłam, rozpieścił i te gwiazdki z tego obiektywu są takie jakieś rozmyte. Ale generalnie obiektyw bardzo mi się fajnie z nim fotografowało, bo jest bardzo ostry. Naprawdę jest bardzo ostry, widać mnóstwo szczegółów, mnóstwo detali. Tutaj jak widzicie Państwo jest to zdjęcie takiego krzaka, gdzie się bardzo dużo dzieje i ja tu ostrzyłam na ten, nie wiem jak to nazwać, owoc, na te pozostałości po owocu i tutaj widać każdy najdrobniejszy detal. No i to jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba to w tym obiektywie, że jest taki fajnie ostry. Jeśli chodzi o prędkość autofokusa,
to nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, bo ja go używam też na Z5, więc to nie jest najszybszy aparat, jaki jest w stajni Nikona, przepraszam. I tutaj był wystarczający, mi się wydaje. Nie był super szybki, ale był wystarczający i nie jest jakiś głośny ten obiektyw jak ostrzy. Zresztą mogę Państwu tutaj, jakiś ASMR musi zajść przecież, więc pokażę Państwu, jestem na autofokusie, proszę sobie posłuchać jak ostrzy. Nie wiem, czy cokolwiek było słychać, bo on naprawdę jest cichutki. Więc to jest bardzo w nim fajne, że jest cichy, dyskretny i na spokojnie można sobie z nim chadzać bez... Więc myślę, że też do filmowania byłby fajny. Jeszcze nie próbowałam nic z nim kręcić, żadnych filmów, no bo to bardziej będzie kwestia aparatu, a nie obiektywu, ale jak spróbuję, to potem Państwu też dam znać. No to drodzy Państwo, chyba z mojej strony tyle. Jeszcze może puszczę Państwu kilka zdjęć z tego obiektywu, jakie zrobiłam i generalnie jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o jego cenę, to wiem, że jego dodają, jeżeli Państwo na przykład kupujecie nowy aparat, to dodają go w zestawie do Z6, Z7 chyba też. Na pewno go widziałam w zestawie z tą najnowszą Z6 trójką. Widziałam go w zestawie z Z6 dwójką. Więc myślę, że jako obiektyw zestawowy to super jest opcja. Natomiast używki widziałam w takim przedziale od 1700 do 2200, to zależy jak tam ktoś bardzo mówi, że jest nowy i czy jest na gwarancji i tak dalej. Więc też całkiem wydaje mi się przystępna cena, bo no ja to porównuję sobie z cenami, jakie są w mikro i ceny używanych tego, którego ja mam 12 do 45, też ze stałym światłem f4, są około 1600-1800 zł. No więc bardzo porównywalne, a to jednak jest obiektyw pełnoklatkowy z mniejszym zakresem ogniskowych, ale jednak pełnoklatkowy. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za to, że znowu ze mną byliście. Zapraszam na kolejne filmy. Myślę, że jeszcze o Nikonie będzie przynajmniej dwukrotnie coś. Jeśli nie więcej, to wszystko zależy, jak bardzo mi czas i inwencja pozwolą. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, albo może macie Państwo doświadczenie z tym obiektywem, to powiedzcie proszę w komentarzach, za co Państwo go lubicie bądź nie lubicie. Czy Państwo rozważaliście na przykład taki obiektyw sobie kupić? I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do polubienia, do zasubskrybowania, bo drodzy Państwo, statystyki nie kłamią. 70% z Państwa, którzy powracacie, nie jest subskrybentami. Także zapraszam bardzo do subskrypcji. Państwa to nic nie kosztuje, a mnie troszkę pomaga. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.